Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem Wam przedstawić lokomotywę o nazwie Baden 6C. Model był używany do przewożenia, był podczepiany do wagonów, które były używane do przewożenia raczej ciężkich ładunków. My będziemy ich używali do cysterny, dlatego że rozwija niezłą prędkość 90 km na godzinę. Ma ponad 500 koni mechanicznych. To nam wystarcza, aby obsługiwało trasy, które tutaj są pobudowane. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że nagrywałem ostatnio odcinek dla Was. Gra postanowiła zrobić, w sumie to nie gra, bo nałożyło się tutaj kilka rzeczy i finalnie nie nagrało mi odcinka. Otóż wyrzuciło mi program do nagrywania z takiego powodu, że system postanowił sobie zrobić aktualizację w tle. Ja o tym nie wiedziałem i nagrywałem. Zrobiłem na tej mapie bardzo dużo rzeczy. Po każdym takim zakończeniu niejako sesji z Wami zapisuję tę grę i w sumie jej nie ruszam. Wyszedłem z gry, dlatego że gra jest na pełnoekranowym. Kiedy wyszedłem z gry, okazało się, że odcinek jest nienagrany, więc Wam pokrótce przedstawię, co zrobiłem. Tutaj do naszej stacji paliw, przeładunku paliw, do tej rafinerii dowożona była ropa drogą asfaltową, powiedzmy asfaltową, drogą polną. Natomiast w tej chwili zdecydowałem się na pociągi. Poprowadziłem stąd krótką, bardzo krótką trasę kolejową. Ona idzie tutaj, przebijamy się tutaj tunelem i tutaj wchodzi w niezłym wzniesieniu, pod takim niezłym kątem. Wchodzi dopiero do stacji i będzie ta stacja zasilana tym jednym peronem. Jeden tor mamy wolny, będzie obsługiwał nasze następne miasta i tutaj też muszę Wam pokazać parę rzeczy, dlatego że pobudowałem tutaj na odcinku z Wami, na tym, na który się nie nagrał de facto, obwodnicę. Zrobiliśmy tutaj obwodnicę. Ona jest już gotowa, jest jeszcze nieoświetlona, w sensie nie ma sygnalizatorów, są tylko punktowo. Ta obwodnica da nam w tej chwili możliwość przeprowadzenia tutaj ładunków, czy to żywności, czy to paliw, ale także będzie obsługiwała nam nową linię osobową, która będzie wychodziła z drugiej strony mapy, zza gór. A więc nie będę Was już męczył tym, żeby tutaj oświetlić tą trasę. Umówimy się tak, że ja to dokończę poza odcinkiem, poza nagrywaniem. Natomiast zrobimy sobie trasę do kolejnego miasta, znaczy za górami tutaj, tak? I teraz tak, myślałem, żeby podłączyć się pod to miasto, ale uznałem, że tutaj to miasto będzie lepsze. Tutaj będziemy mieli połączenie prawdopodobnie 2 lub 3 linii kolejowych w przyszłości, dlatego że stąd będą, na pewno będzie tędy poprowadzona linia, tu lub tu. Ta linia, którą teraz zbudujemy, prawdopodobnie będzie miała swój koniec tutaj w Burgerski Hill.
Natomiast to miasto będzie połączone albo autobusowo, albo zrobimy tutaj także kolej do na przykład tego miasta i połączymy tu, tak? Więc przed nami jeszcze kawał fajnej, ciekawej przygody kolejowej. Na początek zrobimy sobie tutaj dworzec dla pasażerów 320 metrów, tylko już dużych prędkości czy zelektryfikowane. Dajmy zelektryfikowane połączenie, nie. Dobra. Teraz takie coś. Tu i tak pasażerowie będą dowożeni drogą. Tutaj już musimy zwracać uwagę bardzo na opcje, dlatego że pojawiły się nowe. Nie, no nie zatapiaj mi tego tak, Janusz. Troszeczkę mi to proszę obniż. Super. Tutaj sobie zrobimy linię autobusową. Ja myślę, że taki trochę nowocześniejszy dworzec tutaj wstawimy. Tak? Tak będziesz chciał, czy może z drugiej strony ciebie? Damy. Tak? Będzie dobrze? Będzie dobrze. I kilka przystanków. Tak, ja myślę, że tutaj spokojnie droga może dochodzić. Tutaj troszeczkę pomarzemy. Nie będę Was gnębił takim budowaniem. Siup, zrobimy jeszcze takie coś. Myślę, fajno. Pojedziemy tutaj przystankowo. Przystankowo, tak. Ja bym tutaj się nie roztkliwiał specjalnie nad tym. Tutaj zrobimy, żeby mieli trochę bliżej. Tutaj niech to jeszcze przejeżdża tędy, tu i tutaj zrobimy kolejną pętlę. Zajezdnie zbudujmy. Ja myślę, że jak damy tyle i taką mamy zajezdnię. Amazon. Ci co pracują to wiedzą, ci co nie pracują w Amazonie to nie wiedzą. Hegemon. A taki Bayer z DLC. Z takich dodatków w sumie, które są bezpłatne. Do tej gry, muszę Wam powiedzieć, jest dodatków mnóstwo. Myślałem nawet o tym, żeby Wam tutaj jakoś linkować, czy coś. To jest bez sensu. To jest bez sensu, dlatego, że jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na taką grę, to musi sobie pobrać takie dodatki, jakie jego zdaniem będą mu bardziej potrzebne, przydatne. Tutaj nie da się zrobić w ten sposób, dlatego że każdy, jeżeli się zdecydujecie na taką grę i będziecie chcieli w taką grę grać, to po prostu musicie je dobrać pod swoje zainteresowania, to co Was interesuje w tej grze. Tutaj można pójść w statki, w samoloty, można pójść w porty lotnicze, w porty morskie, w kolej, głęboko, jeszcze głębiej. Ja mam troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, z tego powodu, że komputer tego nie udźwignie i Wam też tego nie udźwignie komputer. Zapomnijcie o tym, żeby
jakikolwiek komputer, choćby najlepszy ever, dał radę tutaj sobie w przypadku pościągania wszystkich DLC, wszystkich dodatków. No nie da rady, po prostu nie da rady, uwierzcie mi na słowo, nie da rady. I to nie dlatego, że możecie mieć jakąś złą kartę graficzną, czy za mało pamięci, czy czegokolwiek. Nie, to nie o to chodzi. Wielorako, wielowątkowość tych dodatków, wielowątkowość i szczegółowość tych pojazdów, wielokrotność tych tutaj ludzi, wyobraźcie sobie, tutaj nawet ludzi macie i na każdego z tych ludzi możecie sobie kliknąć, o, i tutaj sobie jedzie Victoria Scott i ona idzie do pracy. Możecie zobaczyć, gdzie ona pracuje, możecie zobaczyć, gdzie ona mieszka, możecie zdefiniować jej drogę od punktu A do punktu B. Więc skoro ta jedna osóbka to ma, to zobaczcie, ile tego tutaj łazi. Zobaczcie. I im bardziej miasto jest rozwinięte, tym tego łazi więcej. Więc choćby z takich powodów. I to nie ma nic wspólnego z jakością waszych komputerów. Po prostu żaden komputer absolutnie nie jest w stanie tego przeliczać na bieżąco. Tak samo się dzieje w przypadku na przykład City Skyline, tak? Jest bardzo podobny problem. Dlatego właśnie musicie sobie zdefiniować, co chcecie, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej i tak. Dopiero wtedy coś tam robić. Teraz tak, jak ja będę chciał tutaj pójść? Ja myślę, że tędy. Ja po prostu nie będę się z tym jakoś mocno bawił. Zrobię tak, że chlapnę tę linię, a tutaj będziemy dokonywali wszelkiej maści napraw tego torowiska, bo inaczej to jest bez sensu. Po prostu, no i tyle. My dalej tu. I teraz tak, tutaj nam zrobiłeś garba, no Józek, powiem ci, naprawdę, zobaczcie, co on zrobił. Przypominam, że to już są tory, które pozwalają lokomotywom rozwijać prędkość do 300 km na godzinę. Poważnie, chcielibyście jechać 300 na godzinę i no, ja tego nie widzę. Ja nie wiem. Przecież zobaczcie, wystarczyło, żeby taga odpowiednio wcześniej ma takie możliwości, bez przesady. To nie jest aż tak głupi program. O, zobaczcie. I teraz da radę, tak? I robi o, jest pochyłość, jest. Jest tak, jest. Można. Da radę, da radę. A czemu teraz nagle co? Ale co się stało? No bo, nie no poważnie, ty chcesz to budować tam w dole? Matko, chłopie, weź się obudź. Obudź się, halo. Człowieku. Tak jest. Tu może być wzniesienie, ale ono musi być rozłożone troszeczkę, no. Niech ten pociąg wjedzie. I tak pewnie będę to poprawiał jeszcze, wyrównać w taki sztuczny sposób. Czy to jest ok? Nie do końca, więc troszeczkę obniżymy. Przepraszam, że was męczę, ale odrobinkę. Po prostu wykosmetykujemy te tory, żeby one nie wyglądały jakoś mega tragicznie.
No kolego, ty naprawdę chcesz tym torem zjeżdżać w dół? Pogięło cię? Naprawdę współczuję niektórym pracodawcom takich pracowników, co robią pod górę. Naprawdę współczuję. Raz, że to później przekłada się na opinię firmy, no można. No nie jest, powiem tak, nie jest to, o co mi dokładnie chodziło, ale na pewno jest dużo lepiej. Ja będę się tutaj jeszcze wspierał tutaj podziałką wysokości. Takie coś. I tutaj powinno być w porządku. Tak jest. No i w sumie jest w porządku. Kupę kasy na to wydamy, ale będzie zabawa. I będziemy jeździć takim fajnym pociągiem. Super będzie. To co robimy, to jest nic innego jak układanie, modelowanie makiety niejako. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co ogląda i na co dokładnie patrzy, no to właśnie na to właśnie patrzysz. Na makietowanie niejako. Oczywiście większą frajdę sprawia, kiedy robi się taką swoją makietę, ale problem jest też taki, ciężko to udźwignąć finansowo, rzadko kogo na coś takiego stać. Zresztą tam to już w ogóle jest inne myślenie, nawet musi być inne myślenie, a to z takiego powodu, że po prostu to są niewyobrażalne naprawdę kwoty. Myślicie sobie, kurde, zabawka, poważnie? Tak, właśnie taka zabawka. Model im lepiej odwzorowany, im lepiej oddany w realia, tym jest droższy. A jeszcze jeżeli to jest jakiś historyczny model z dokumentacją, zapomnijcie o tym, że z takiej jednej zwykłej wypłaty to kupicie. Musielibyście naprawdę zarabiać, w sumie to już nawet nie zarabiać, tylko robić kasę. I nie wiem też, czy by to tak wystarczyło. W Niemczech polecam, jak ktoś chce sobie zobaczyć, są takie makiety porozkładane, porozstawiane. Są tacy ludzie, którzy bardzo się tym interesują. Chciałbym, żebyś mi przeszedł tędy, kolego. Tak na wierzchu. Dałbyś radę? Ja rozumiem, ale wolę tutaj wywalić kawał terenu, budować to w tunelu, no. Nie mam nic do tuneli, są bardzo przydatne i bardzo fajne i w ogóle super się jeździ tematami typu metro. I to co ja robię, to jest naprawdę jedno wielkie, to jest jedna wielka powierzchowność. Tutaj absolutnie teraz nie bawimy się w jakieś, żeby ktoś tam nie mówił, że bo ty tam bawisz się w jakieś szczegóły, długo. No długo, dlatego że tego wymaga teren. Naprawdę tutaj nie jest tak łatwo położyć te tory. Jak nie wierzycie, to sobie
Weźcie grę, spróbujcie i zobaczymy, czy to aż takie proste. Znaczy ja mówię o tym w momencie, kiedy myślimy, żeby to tak względnie wyglądało, tak? No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym spróbujemy połączyć, czyli co mówisz, że tu, aha, tutaj dwa tunele by wyszły. W sumie jestem w stanie jakoś z tym żyć, tak? Pokaż, Wiesiu, jak to wyjdzie. Tu jest taki, ten chyba jest ładniejszy. Dobrze, to ten i tutaj też zrób ten. No i dobra, i jest ok. I bardzo mi się podoba. No i działa. Nie, no naprawdę to zrobiłeś. No serio. No co za wariat. Ty normalny jesteś, Wiesiek. Kurde, no i ja tego nie, no i nie spostrzegłem, no. Jaki kurde gościu. Nie wiem, czy ja czasami podejrzewam tę grę o jakąś złośliwość. To jest po prostu nieprawdopodobne. To, co ta gra momentami wyprawia. I przejedziemy się pociągiem i od razu będę wiedział, co mam do poprawy, bo powiem wam, że wy sobie jedziecie pociągiem na koniec odcinka, a ja przy okazji sprawdzam, co Wiesiu z Marianem zrobili na trasie. Naprawdę. I podziwiam te ich wymysły. Nawet nie macie pojęcia, ile razy po odcinku naprawiałem takie tematy. No. No i tutaj przechył jest zrobiony, proszę, delikatny, ale to jest trasa bardzo szybkiego ruchu, tak? Więc ja jestem w stanie to zrozumieć i to akceptować. A zobaczcie, jakiego Gullivera tutaj puścimy, to zwariujecie za chwilę. No, to już będzie pociąg, pokaż mi tylko jeszcze mordeczkę, stacyjko. Nie, ty jesteś taka troszeczkę starsza. Dobra, niech będzie. Ok. Zróbmy tutaj tak. Tylko te rzeczy to nie są jakieś drogie zamiany. Elektryfikacje, tak jest. No to już tutaj będą śmigały takie konkretne lokomotywy, mam w planach. Więc od razu jest ta trasa przygotowana, zrobiona na wyrost. Jakby ktoś nie zauważył. Tutaj jest 200 na godzinę. Na tę chwilę nam to wystarczy. Mostek, o. Ten mostek już pozwala na jazdę 300 na godzinę. Tutaj też jesteśmy zmuszeni powymieniać. Dajcie mi 300 na godzinę. O, już budujemy tak przyszłościowo. I powiem wam, że gdyby tak właśnie budowano, tak a propos, z myślą o przyszłości, no to naprawdę wiele rzeczy by nam się ostawało na wiele długich lat. Wystarczyłoby je oczywiście tylko konserwować, a z tym też w naszym kraju bywa różnie. Ale jeżeli chodzi o kolej, to tutaj się nic nie marnuje. Tutaj rzeczy stare używa się dalej. Nie zawsze jest to tak, że używa się zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, ale fakty są takie, że na kolei raczej mało rzeczy się wyrzuca, raczej się tego unika. I tutaj zrobimy krosik. Dobra. Nie no, już z semaforów na tej trasie na pewno nie będziemy korzystali.
Dobra. I teraz potrzebujemy skrosować tor, czyli zrobić takiego X-a. No okej. I to takiego już szybszego tego crossa robimy. No, 100 na przejeżdżaniu pomiędzy torami, to przyznacie, prędkość konkretna. Myślę, że na samym początku, teraz przy tej lokomotywie, no to raczej będzie to taki efekt, że on nawet nie będzie zwalniał. Gdy mu przyjdzie po prostu przejechać z toru na tor, to zrobi to bez żadnego halo. No, widzę, że jest powykrzywiana trochę ta trasa. Poprawię ją po prostu poza odcinkiem. Tak jak powiedziałem, nie będę was tym gnębił. I teraz tak. Zamówimy sobie tutaj. Na razie chciałbym wam pokazać latającego Szkota, a potem wprowadzę na tę linię taką lokomotywę, jeżeli oczywiście latający Szkot nie będzie dawał rady. Ale zauważcie, elektryczna lokomotywa z 1927 roku jest mocniejsza, ma mocniejszy silnik, natomiast jedzie tylko 100 km na godzinę. Ta ma moc mniejszą, widać ewidentnie, tak, że jest moc mniejsza, 120 ciśnie bez żadnego halo, więc dopóty damy radę, zostawimy to. Szkota pomalujemy na czarno, chociaż jeździły także zielone, trzeba przyznać, ale jakoś tak czarny jest takim eleganckim kolorem, więc na pewno będę chciał, aby takiego Szkocika dać tutaj, czarnego. Taki Szkocik czarny po prostu wygląda ładniej. Tak mi się wydaje, że taka lokomotywa. Wy wagony będziecie zielonkawe. Taki jak to bywało. A może takie jaśniejsze. Dobra, takie jaśniejsze damy. I tutaj damy ja tak sobie myślę, ja tak sobie patrzę teraz, widzicie tutaj te niewielkie różnice? Ten wagon też 100 cisnął, ten też jest w stanie. Piękna sprawa. Bierzemy te, dajemy tych wagonów 10, damy radę 10. Trochę widzę, tak patrzę na finanse i to mnie raz, dwa, trzy, cztery, no chociaż jeden, no dawaj, Franek, zajedzie jakaś lokomotywka, może coś zarobi konkretnego, nie bardzo. Zrobimy ją błękitną i to będzie tu i tu, tak? Ok, ale na razie póty nie potrzeba, to zrób mi tutaj tak, a tutaj pokaż, jak tutaj jest rozłożony. To jest trasa Królewski Brzeg. Tutaj mamy do tego nawet legendę, że tam król kiedyś sobie wymyślił. No i super. I wybudował, a teraz dobra, niech się spotykają obok siebie, dlaczego by nie. I tą linię
nazwiemy kolejowa środkowa. I tyle. A teraz zapraszam Was, jak zawsze, na przejażdżkę lokomotywą. A teraz zapraszam Was na przejażdżkę latającym Szkotem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję bez awarii, mam nadzieję bez uszkodzeń. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki za tą serię, bo się sypie. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zapraszam Was na przejażdżkę. Pojedziemy teraz do stacji pierwszej, a potem dopiero będziemy przejażdżkę. A więc trzymajcie się, do następnego odcinka, łapkujcie, subujcie i polecajcie innym, jeśli ta seria będzie się rozwijać, jeśli kanał będzie się rozwijał. Mam nadzieję, będziemy wchodzili w coraz to inne gry. Mam także na myśli, ostatnio mi chodzi po głowie, by nagrywać Eurotracka albo City Skyline. Będzie więcej tego w tygodniu. Pomyślcie o tym, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie inną grę, czy chcecie tego więcej w tygodniu, na przykład 2 razy. Ja powoli jestem na to gotowy. Myślę, że znajdę te odrobinę czasu, żeby nagrywać w taki sposób odcinki, chociaż łatwo nie jest. Ale dla Was to jestem w stanie zrobić. Czy chcecie właśnie Eurotracka i tam pójdziemy w stronę takich rozmów, dyskusji na tematy różne, transportowe, nietransportowe, czy po prostu idziemy w City Skyline i tutaj będziemy się bawili. No myślę, że jedna i druga pozycja jest dość ciekawa, godna zaprezentowania na kanale. Mają też oczywiście tutaj zgodę z tematyką, więc trzymajcie się, do następnego odcinka. Teraz zostawiam Was z przejażdżką. Hej, hej!